Tankowanie w Bośni to czysta przyjemność, ponieważ litr paliwa jest tutaj mniej więcej o złoty 20 tańszy niż w Polsce. Ale ta przyjemność może być jeszcze większa, jeśli za to paliwo zapłacicie kartą ZEN, ponieważ wówczas pozbędziecie się bankowych spreadów. Partnerem dzisiejszego odcinka jest właśnie ZEN. A dzisiejszy odcinek traktować będzie rzecz jasna o podróży przez Bośnię i Hercegowinę. Moi drodzy, jest piękny poranek, wyspałem się wyśmienicie, a spałem w hotelu Wezir Palace, czyli Pałac Wezyra. Powiecie, megalomańska nazwa, a ja wam odpowiem, że wcale nie, zważywszy na miejsce, do którego dotarliśmy, bowiem to miejsce widziało wezyra i to w dodatku nie jednego, widziało ich kilkudziesięciu. Mówiąc o miejscu, które tylu wezyrów widziało, nie miałem rzecz jasna na myśli tego hotelu, bo on jest dość nowy. Myślę o mieście. Miasto Trawnik. Jesteśmy w samym sercu Bośni. I to właśnie tutaj rezydowali przedstawiciele sułtana, czyli wezyrowie. Nie w Sarajewie, właśnie w Trawniku. Miasto jest niespecjalnie wielkie, ale przecudne. No i na początek ono właśnie w dzisiejszej bośniackiej opowieści. Serce Bośni, a więc góry niebagatelne. Najbliższy, najwyższy szczyt ma prawie 2000 metrów. Wąziutka pomiędzy tymi górami kotlina, wąziutka i długa dolina, a w niej Trawnik. Miasto założono jeszcze w czasach przedtureckich. Stoimy na szczycie twierdzy. Na szczycie wzgórza górującego nad miastem. I ta twierdza jest jeszcze właśnie z czasów przedtureckich. Założył ją niezwykle groźny władca Bośni Niepodległej, niejaki Twyrtko II. Gdybym miał jeszcze syna, to chyba dałbym mu na imię Twyrtko. Co prawda planowałem kiedyś, że jeden syn będzie miał na imię Robert, a drugi Gadocha, no ale takie plany jednak się nie do końca spełniają. W każdym razie Twyrtko to brzmi wspaniale. Potem przyszli Turcy i uczynili z Trawnika siedzibę wezyrów. Oczywiście to oni wybudowali tutaj minaret i miasto ma dzisiaj charakter postosmański. Pierwszy raz trafiłem tutaj 3 lata temu podczas niespiesznej podróży po Bośni i pomyślałem sobie, że natychmiast, jak tylko będę mógł, to i wam chciałbym to miejsce pokazać. W zeszłym roku się nie dało. Wiadomo, pandemia, kwarantanna, w zasadzie wjazd do Bośni był niemożliwy, ale teraz już można, więc co robię? Niemal natychmiast dzielę się z wami Trawnikiem. Zobaczcie, Orient tak blisko nas. Orient w swojej najwspanialszej postaci. W całym dawnym postosmańskim świecie miejską przestrzeń regulują takie oto budowle. Od Afryki Północnej po Bośnię. To Sahat Kule, czyli wieże zegarowe. Oczywiście ten zegar, który teraz widzimy, jest pewnie z czasów Jugosławii, ale poniżej był dawny osmański zegar. Jeśli coś takiego gdzieś jest, to wiadomo, że było to Imperium Osmańskie. Miasto szczyci się aż 2 czarszijami, czyli tymi dawnymi rzemieślniczo-handlowymi tureckimi dzielnicami. Jedna jest tam na górze, pod twierdzą, a druga na dole. I w tej na dole jest coś, czego nigdzie indziej na świecie nie zobaczycie. Mianowicie Szarena Dżamija, czyli malowany meczet.
Ten pochodzi z XIX wieku. Oczywiście meczet stał tutaj znacznie wcześniej, ale w XIX wieku zbudowano go na nowo i pokryto taką oto ornamentyką. Również z zewnątrz malunkami. Tego naprawdę nigdzie indziej nie ma. W dodatku meczet jest dopiero na piętrze, a tutaj niżej mamy niejako sukiennicę, czyli tutaj od początku postanowiono, że będzie przestrzeń handlowa. No i tak dalej jest. Na szczęście nie sprzedają tutaj napojów gazowanych z lodówek, tylko po prostu rękodzieło, tylko prawdziwą sztukę. Żeby nie być gołosłownym, oczywiście napis handmade można sobie powiesić w dowolnym miejscu, ale też łatwo zauważyć, łatwo dostrzec, czy rzeczywiście to jest robione ręcznie. No zobaczcie. Nie ma wątpliwości, jakie cudne, kawowe, bośniackie komplety. Dostrzegłem, że właściciel tego warsztatu, a zarazem twórca, siedzi tutaj i pracuje. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Dobrodošli. Ja sam Robert. Ja sam Dženan, drago. Poštovanje, poštovanje. Odakle? Iz Polske. Iz Poljske. Poznan. Kraków. Kraków. O. Jug. Jug, dobro. Što radite? Ja sam samouk umjetnik, bavim se ovako s kreativnim radom. Sad trenutno proizvodim suvenire, magnet za frižider. I to bude, I to će biti bosanska to će biti kuća. Od recikliranog drveta, od starog, ovo je drvo od palete. Znači, ne šteti okoliš, povukli smo to. Nekad zbog karaktera ostavimo ovako rupu od eksera da se vidi porijeklo u stvari. Ekstra. Ovo je roba za porijeklo. Drodzy Państwo, więc możecie sobie kupić tutaj dom, albo możecie na początek kupić sobie domek mały. I pamiętajcie, te kramy tutaj pod malowanym meczetem, pod szareną dżamiją. Hvala puno, idemo malo uživati. Za prave turiste je uvijek najbolji način da kupe kuću u Travniku. Dobro. Kod mene to mogu. Dogovoreno. Do widzenia. Ajde. Prijatno, čuvaj. Ajde. Sława trawnickich czewapów niesie się jak Bośnia, długa i szeroka. A najlepsze trawnickie czewapy podają w miejscu o nazwie Hari. To jest absolutna klasyka i to jest coś, bez czego wizyta tutaj byłaby mniej więcej tak samo bezsensowna jak wizyta w Watykanie bez zobaczenia papieża. Na czym polega różnica między tymi czewapami, a na przykład tymi z Banja Luki? No po pierwsze, że mięso tutaj jest, rzecz jasna, bez wieprzowiny. Na czym polega różnica w takim razie między tymi czewapami, a czewapami z Sarajewa? Otóż samun albo też lepinia, czyli ta bułka w Sarajewie, tylko nasiąka od tego, co wycieka z mięsa, jest kładziona na ruszcie. A tutaj wcześniej jest nasączana albo masłem, albo też niektórzy nasączają to bulionem i potem ją grillują. W Sarajewie obowiązkowy jest kajmak. Tutaj wedle klasyki nie. Tylko cebula, no i do popicia najlepiej jogurt albo też kwaśne mleko. Ta czewabdżynica Hari zrobiła największą porcję czewapów na świecie. No ale oczywiście nie dla mnie, bo to jest normalna dziesiątka. Można też zamówić piątkę, wtedy się dostaje połowę buły. No dobra. Przejdźmy teraz do spraw poznawczych. Drobno pokrojona cebula, czewap i tutaj widelec bez noża. W Sarajewie też widelec bez noża, też metalowy talerzyk. Jak oni to robią? Słuchajcie, no to jest niby zwykła rzecz z mielonego mięsa. A to jest po prostu tak dobre, że wymiata. Jak tu schudnąć? Zobaczcie, na przekrój te bułki. Zobaczcie, jak jest cudownie nasiąknięta. Cudownie.
To jest właśnie to, o czym mówiłem przy twierdzy. Bezbrzeżne góry wokół trawnika. Ów masyw nazywa się Wlaszić, a jego najwyższy szczyt wznosi się na wysokość 1943 metrów. Zobaczcie na tę zieloność, na te hale, na te połoniny. Tutaj od stuleci wypasa się owce i krowy. I z ich mleka robi ser. Słynny ser, zwany wlasickim albo też trawnickim, czyli trawnickim, ponieważ ludność musiała ten ser sprzedać i zwoziła go na dół do trawnika. To jest Bośnia w najczystszej postaci. Oprócz sera okolice słyną z miodu, no ale trudno się dziwić, jak się ma takie kwiatodajne tereny. No i są oczywiście sklepy, ale najlepiej kupować takie rzeczy przy drodze, na stoiskach. Zobaczcie, tutaj mamy co? Nie, to nie jest ser. Wiecie, co to jest? To jest po prostu polenta, czyli to jest mama łyga, ale tu mamy ser. To jest ser wędzony. Tutaj mamy mnóstwo miodu. Tam zobaczcie, jeśli chodzi o świeży, taki miękki, brędzowaty ser, który może dojrzewać nawet jakiś czas, to są tam takie drewniane faski, w których to się dzieje. No i chyba można tutaj wszystkiego spróbować. O, pani idzie ze świeżym serem. A, to je friški, svježi sir, da? A ovo je kravlji ili ovči, ekstra. A to je, on je soleni, da? Ovo je soleni. Ekstra. Ovaj. Ovo je friš. Ekstra. Frišak sad. Dobro, je li możem malo? Mora, volače. Aha. Mora. Zobaczcie państwo, pani przyniosła jakie cudo. Zobaczcie tylko, jaki ma przekrój, jaką ma cudowną To konsystencję. je prva klasa sira. A, Eto. Ovo je sol. dobro pričate. To je prva klasa. Pa prva To je liga prvaka, prva liga. Definitivno. Evo sol. Dobro, Ne, izvolite. hvala. I ten jest twardszy. Ovo je sol, ovo su friš. Po prostu większość fet sprzedawanych u nas nie ma do tego startu, a ten cudowny, słodziutki, miękki, aż zasładzający usta. Ten słony, bardzo intensywny. I najbolji sir na Vlašiću. No da! To je sireva, ovo je, vidiš, sa sudbine svake bolešću, ali ovdje u Mudrikama i na Vlašiću nema. A i zbog toga, I zdrava hrana. zbog toga mi smo tu, zbog zdravoj hrane, gospođo. Mi sve zdravu hranu jedemo, sve ono domaće. Meni dolaze gosti ovdje iz drugih država zemalja. No da, iz cijelog svijeta. Evo imaju. Da. Ali ja kažem, u mene nije restoran, u mene je moja domaća hrana. Evo oni koji ja pravim, sir, meso, kajmek, zakoljem se, imam svoje ovce, svoje I tako je, gospođu, Hvala najbolje. Bogu. Hvala Nie Bogu. zapomnijcie, jak będziecie przejeżdżać, szukajcie takich miejsc. Odległości w Bośni nie są wielkie, ale drogi niezwykle kręte. Na końcu tej drogi czeka na nas posiłek, najprawdopodobniej. Ale nie wiemy dokładnie, kiedy ten koniec będzie, więc postanowiliśmy stanąć na popas. Popasul, jakby powiedzieli w Rumunii. Miejsce oszałamiająco piękne. Przełęcz Maklien. Mijaliśmy po tamtej stronie rzekę Vrbas. Docieramy powoli do Neretwy. I właśnie coś, co za chwilę zobaczycie, miało upamiętniać rannych w bitwie nad Neretwą. To był kiedyś pomnik. Co ciekawe, wcale nie zniszczono go w czasie ostatniej wojny. Wysadzono to w powietrze w roku 2000. Nie ma nadal odpowiedzialnych za ten czyn. Pomnik był bardzo ładny. Kwiaty pod nim składał nie tylko Josip Broz Tito, ale na przykład również książę Karol. Więc proponuję teraz odczepić się od tego, co zrobił człowiek i skoncentrować się na tym, co daje nam przyroda. To właśnie daje nam przyroda w Bośni. No rzecz niezwykła. No dobra, powiedziałem, że będziemy się tylko koncentrować na przyrodzie, choć przed sobą mam również coś, co zrobił człowiek, ale znacznie bardziej twórczo niż wysadzenie pomnika. Pamiętacie tę sympatyczną panią, od której kupowałem sery? No i właśnie postanowiłem, że ten ser będzie główną rolę pełnił, a w zasadzie te sery. Dokupiłem jeszcze kilka rzeczy. No więc mamy
arcyprostą kombinację. Mianowicie, to jest ten słony trawnicki ser, te wielkie, wspaniałe pomidory, świeżutka papryka i coś, co kupiłem nieco później. To jest mianowicie papryka u Pawlacji, czyli papryka w Pawlace, nie w Pawlaczu, bo nie chodzi tutaj o pomieszczenie kuchenne. Co to jest pawlaka? Pawlaka to jest śmietana. Rodzaj śmietany może być pawlaka sladka, albo też pawlaka kisela, czyli słodka albo kwaśna. Ta kwaśna pawlaka bardzo w smaku przypomina crème fraîche. I to jest absolutnie genialna konserwa. Zobaczcie. Mianowicie całe papryki, które wsadza się właśnie do takiej jakby crème fraîche śmietany. I potem jako przekąskę traktuję. Ja to uwielbiam. To jest doskonałe, chrupiące. Papryka nie zmienia swojej chrupiącej konsystencji, a dostaje tego lekko kwaśnego posmaczku. Absolutna bomba. Tu mamy ten świeży ser trawnicki, no i mamy miód od pani, więc teraz trzeba stworzyć kompozycję znaną i nam, chociaż my najczęściej twarogu w tym wypadku używamy. On jest słodki niemal jak miód, mówię, ten ser, a z miodem będzie jeszcze słodszy. No i co do tego? No do tego, pamiętacie, pani miała również na stoisku mąkę albo też kaszę kukurydzianą, jak mi jeszcze powiedziała. Ta kukurydza była zmielona w młynie wodnym. No więc kupiłem kukurydziany chleb. Chrupiący. Zobaczcie. Z grubego przemiału. Popatrzcie się, jak filuternie do nas tutaj żółto mruga. Naści kromeczkę takiego chleba. Dobra, tyle, bo jestem, jak wiecie, na diecie. Tyle wystarczy. I rzecz, o której wam wcześniej nie powiedziałem. Mianowicie, w samym trawniku urodził się Iwo Andrić. I stoi tam dom, który nazwany jest domem narodzin Iwa Andricza. Ale to nie jest dokładnie ten dom. Oryginalny już nie istnieje. No i teraz króciutka historia tego znamienitego pisarza, gdyż ona ilustruje całą Bośnię. Ona mówi nam o tych rzeczach na stole i o tym wysadzonym pomniku. Otóż Iwo Andrić urodził się w rodzinie katolickiej, czyli chorwackiej. Ojciec zmarł mu bardzo wcześnie, więc matka oddała go na wychowanie swojej siostrze, która była ożeniona z Polakiem, kapralem wojsk austro-węgierskich. Stąd miłość Iwo Andricza do Polski, studiował w Krakowie, ale że oni mieszkali w Wyszegradzie, gdzie oprócz muzułmanów mieszkało najwięcej Serbów, zatem przesiąkł również kulturą serbską. Więc mówił o sobie, że jest pisarzem serbskim, zresztą używał serbskiej wersji wówczas jednego języka serbo-chorwackiego. Pochodził z rodziny katolickiej, a opisywał życie kogo? Najczęściej życie bośniackich muzułmanów. Moi drodzy, tego wszystkiego nie da się od siebie oddzielić. Tak jak nie da się przejść obojętnie nad tym, co ta ziemia rodzi. Papryka u Pawlacji. Jezu, Jezu, jeszcze tego podczas tego wyjazdu akurat nie jadłem. Dobre, jak frazy Andricza. Piękne, jak piękna jest ta ziemia. Koniec, wzruszyłem się i jem. Kolejne wielkie pasmo górskie przed nami. Zresztą góry są immanentną częścią bośniackiego pejzażu. No gdzie tutaj nie ma gór? No może w stronę granicy chorwackiej za Banja Luką albo też koło Bosanskiego Brodu, a poza tym
wszędzie góry. Jesteśmy już nad Neretwą. To ona tworzy w tym miejscu ten fenomenalny kanion. Jesteśmy przy głównej drodze, jednej z najgłówniejszych, takiej, która łączy Mostar z Sarajewem. Myśmy się na tę drogę niedaleko stąd wbili, bowiem jedziemy, jak wiecie, od Trawnika. Miejscowość Jablanica. Miejscowość ważna dla wszystkich mięsożerców. Zatem wegetarianie niechaj tylko patrzą i nie oblizują się, a jeśli są wrażliwi, to prosimy o zasłonięcie ekranów. Ludzie już bardzo dawno temu wpadli na pomysł, że wartko płynąca woda to doskonała siła napędowa. No, wynalazek tak zwanej śruby Archimedesa. Potem koła młyńskie napędzane strumieniami rzek czy też potoków. No i w końcu hydroelektrownie. To zresztą pomysł Tesli. Tutaj konstrukcja jest mniej skomplikowana. Po prostu mamy wartki nurt, który obraca takie koło, a to koło obraca rożna. Na tych rożnach pieką się całe jagnięta. Ja wiem, że dla niektórych może to być widok przerażający, ale również wiem, że dla niektórych może to być widok niezwykle apetyczny. To jest po prostu element miejscowej kultury kulinarnej, no i trudno z tym polemizować. Z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia człowieka jedzącego mięso, to wygląda niezwykle przyjemnie. Jagnięcinę zamyja się tutaj na kilogramy albo na porcje. Można oczywiście prosić o głowę, aż się dziwię, że Norwegowie tutaj nie przyjeżdżają, gdyż barania głowa w Norwegii uchodzi za największy przysmak. No i pewnie tutaj jest kilkadziesiąt razy tańsza niż w Norwegii. Taka porcja, bo jako człowiek rozważny nie wziąłem kilograma, wziąłem porcję. Ona właśnie tak wygląda i taka porcja na nasze kosztuje 20 parę złotych. Do tego idą ziemniaki, które są pieczone pod saczem albo też pod peką, czyli pod tą kopułą, razem z innym mięsem, więc wegetarianie niech ich nie zamawiają, ale one dzięki temu przesiąkają tym soczkiem. Sałata jest już ekstra, piwo oczywiście nie, chleb z automatu stawiają na stole. I co w tym wszystkim jest z mojego punktu widzenia najważniejsze? Otóż najważniejsza jest dla mnie skórka, ponieważ ona, jeśli jest jagnię dobrze zrobione, powinna być chrupiąca. Ona jest słona, ponieważ soli się tylko z przypraw. Mamy tutaj sól, nic więcej. Więc ona jest słona, bo ta sól jest na skórce i dzięki temu ta skórka się również dzięki temu karmelizuje. No to mała próba. Ona jest jak mgiełka. Jest rzeczywiście słona, dlatego też warto już w drugim kęsie brać kawałek skórki i kawałek mięsa. A mięso, no zobaczcie, w zasadzie nóż tutaj do niczego nie jest potrzebny. Mówię to już któryś raz. Jeśli jest dobra jakość mięsa, a tutaj mięso jest doskonałe, to tego się nie marynuje, nie bejcuje, nie dodaje poza solą żadnych przypraw. Tak w zupełności wystarczy. Tak jest najlepiej. Słońce już powoli chowa się za górami, ale to wcale nie oznacza ochłody, to nie oznacza orzeźwienia. Tutaj wieje tak gorący wiatr, jakbyśmy na Saharze byli. Ale musicie pamiętać, że zmieniliśmy strefę klimatyczną. Otóż, no nie jesteśmy w Bośni, jesteśmy w kraju o nazwie Bośnia i Hercegowina, ale jesteśmy już w Hercegowinie, a Hercegowina to Śródziemnomorze. Gdyby nagle tutaj jakiś wielki dowódca budki z jednej i z drugiej strony zamknął ruch i nie słyszelibyście samochodów, usłyszelibyście jeszcze wrzeszczące cykady, ponieważ jest na tyle gorąco,
że mimo, że dzień się chyli ku końcowi, one nadal wrzeszczą. Nie wiem, o czym mówią, ale być może, albo inaczej, raczej na pewno muszą opiewać to, co widzą. No bo to jest po prostu cudne. Chociaż z drugiej strony, jeśli te cykady tutaj siedzą całe życie i nigdy nie widziały nic innego, mogą myśleć, że tak wygląda cały świat. My jesteśmy od cykad mądrzejsi. Wiemy, że cały świat tak właśnie nie wygląda. Gdybyśmy jechali w przeciwną stronę, to mielibyście lepszy widok, no bo na Neretwę, ona jest w tej chwili po mojej prawej ręce i wije się przecudnie, ale cóż mam na to poradzić? Jedziemy w tamtą stronę właśnie, jedziemy na południe, jedziemy do Mostaru. To był tylko jeden dzień w Bośni, ale sami widzieliście, że jeden dzień w Bośni znaczy często znacznie więcej niż kilkadziesiąt dni gdzie indziej. Ten kraj jest fascynujący, a jeszcze z niego nie wyjeżdżamy. Przed nami Mostar i jego okolice, ale to już do zobaczenia za tydzień. Hajde, ciao.